Cześć wszystkim, witam was w kolejnym, po wielu chyba miesiącach przerwy, odcinku z Plants vs Zombies Road Trip World Tour. W sumie kij wie trochę jak to nazywać. Dodane zostały, słuchajcie, nowe poziomy. Można też robić poziomy online i my dzisiaj sobie taki poziom zrobimy. A no może nawet kilka. Park and Perish. O, widzicie? Odtwarzają nawet ludzie poziomy i możemy sobie na gotowe przejść. Dobra. Next. A, tu już są wybrane roślinki, już nie możemy wybrać. Dobrze. Zapamiętam to sobie. A będziecie coś chcieli w zamian. A ja wam powiem, nie daliście mi wybrać roślinek. Dobra, zobaczymy co się zmieniło od poprzedniej części. Znaczy odkąd kiedy ostatni raz graliśmy, bo chyba troszkę rzeczy się tu pozmieniało. A, źle krzywo słonecznika postawiłem, no. Dobra, potrzebujemy szparaga, który objąłby swoim długim zasięgiem prawie całą planszę. Powiem wam bardzo, mam nadzieję, że coś dużo tych zombie idzie. Dobra, jednak trzeba ściszyć, bo przecież zaraz tu ogłuchniecie. Że bardzo mam nadzieję na to, że wreszcie to wreszcie będzie port na Androida, żebyśmy mogli częściej sobie coś nagrywać z tego fangame'a. No głównie też dlatego, że po prostu nie mam za wiele serii, które mógłbym ogrywać. I żeby było właśnie różnorodność tą utrzymać, no to trzeba będzie szukać i sięgać po najbardziej zapomniane serie na kanale. Tego bym trochę nie chciał. Też to jeszcze zależy od konkretnego przypadku. No i widzicie, jestem nawet zalogowany na swoje konto. Teraz jest system kont. Oczywiście nie sprawdzimy w jednym odcinku co się zmieniło, bo to jest niemożliwe. Ale mam nadzieję, że w jakiejś tam perspektywie kilkunastu może odcinków uda nam się zobaczyć, jak nasz fangame, który śledzimy w sumie od początków jego istnienia, to już jest naprawdę wiele lat, jak się nam pięknie rozwija. Bo naprawdę, to co jest teraz, jeszcze dobra, czekajcie, jest 2,26, to jakieś 4 lata temu to by było nie do pomyślenia, że to się tak rozwinie. Serio. Seriously. Co by tu było najlepiej? Chyba tu najlepiej byłoby postawić szparaga. No i tak. Tam też jakieś ziemniaki by się przydały. Może jakiś spray. Tak, tu będzie symetrycznie. Tu już w ogóle, słuchajcie, symetria jest dla mnie priorytetowa. Ze względu na to, że to jest wszystko 3D. No, ze słonecznikami nam akurat nie wyszło. Znaczy mi nie wyszło. Mogłem lepiej je usadowić, no ale niestety. Nasz ziemniaczek tutaj jest ewidentnie już przygnębiony. Dobra, dostawmy im do pomocy, słuchajcie, jeszcze jakieś rzodkiewki. Bo rzodkiewki chyba nawet nie używaliśmy jeszcze. Też nie pamiętam sobie, czego żeśmy używali w ostatnim odcinku, a czego nie. No i przeszliśmy pierwszy level Park and Perish. Czy tam który to był level? Chyba pierwszy. Pięknie. Congratulations, you won. Co mi to daje? Coś mi dacie? Gdzie jest moja lista poziomów? Tak, to był poziom pierwszy, słuchajcie.
Też będziemy musieli jakieś poziomy stworzyć. Killjoy Park 16. Tu jest dużo tego Killjoy Parku. The Boonies. A jest Killjoy Park 1. Nie, co idzie? Czekajcie, tu coś było. Jest Killjoy Park 1. Okej, co my byśmy tu jeszcze mieli? Musiałem, słuchajcie, krótkie cięcie zrobić. Szkoda, że tu nie ma obrazków. Bo tak to wiecie, ja nie wiem, co to jest fajne, co to jest niefajne. Co by można było ewentualnie pokazać. The Boonies, War to April Fool's Map, Town, First Ra. O! Coś takiego w sumie możemy zagrać. Wygląda to mega ładnie. To jest normalnie odtworzenie tego miasta z Adventures. No to tu jakieś klasyczne rośliny musimy wybrać. Takie wiecie, nie adventuresowe. Zabawne, że w sumie słonecznik jest wielkości drzwi od domu. To jest ciekawe. O, można się przemieszczać po mapie jednak. A byłem pewien, że nie można. Idzie pierwszy nieumarły. Postawmy sobie piszuterka w tym miejscu. A w tym miejscu co postawimy? Nic. Chyba nic. Słoneczniki! Weźcie się do pracy! Bo kosiarka nam przejedzie. No powiem wam, słoneczniki, nie ma co. Jesteście pomocni. Dobra, żeby on musimy go tak ustawić, żeby on też nas, żeby oni nam go nie zjedli. I co, on go nie widzi? Super. Ty słuchaj, matko. Ty się tu musisz bardziej spiąć. Nie ma innej opcji po prostu. Dobra, dostawię tam piszuterka. Tutaj tego zombiaczka bym zatrzymał sprayem. Żeby nam nie zjadł przypadkiem. Tu wszędzie są drzewa. Takie trochę oszukana mapa. Dobra, nie będę się czepiać. Dzisiaj po prostu sobie przechodzimy jakieś levele randomowe. Albo próbujemy przejść. Jedno z dwóch zawsze. Ej, bo nam zjesz roślinkę jeszcze. Będzie niefajnie wtedy. Będzie bardzo niefajnie. You win. Świetnie. Wygraliśmy. No i dobra, i co w związku z tym? Znowu wracamy do problemu wyboru poziomów. The Boonies. Dobra, zagrajmy The Boonies. Czemu nie? Są rośliny? Tak, są narzucone. Ech. Co za złole, no.
Żeby mi narzucać, jakich roślin ja mogę używać, a jakich nie? Co to ma być? Co to ma być? Nieładnie. Bardzo nieładnie. Dobra, tu sobie postawmy szparaga, który całą w sumie mapę obejmuje. Te najważniejsze części swoim zasięgiem. Świetnie. Może szparag poradzi sobie lepiej niż piszutery w ostatnim poziomie. Kto wie. Dobra, postawmy sobie tam ziemniaka. No i tam trzeba będzie jakiegoś piszuterka chyba dostawić do pomocy, bo źle się tam zaczyna robić. Zombiaki wychodzą jeden po drugim. Tu jeden walnut tylko. Mógł ich zatrzymać sprayem, ale to mi w sumie niewiele daje. Ale lepiej chyba poczekać i dostawić po prostu kolejną roślinkę do obrony. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest takie bardziej sensowne. Symetria, pamiętajcie, symetria. Nawet słoneczniki udało się tu pięknie ustawić. Tu możemy sobie jeszcze postawić piszuterka. Jeszcze gdzieś może jakiegoś szparaga. Tylko gdzie? Tutaj, żeby mi go nie zjedli tak szybko. Bo szparag będzie mieć przerąbane, no. Ledwo Urusa już straci życie, no to jak to tak? Co będzie ze mnie za ogrodnik w takim układzie? Chociaż ten piszuterek tam też wcale nie ma się najlepiej. No i żeśmy stracili roślinkę. Nie straciliśmy szparaga, ale straciliśmy piszutera tego biednego. Chociaż odżył. To może nic mu nie jest. Dobra. Bunis było. Debunis 5. A, to było Debunis 5, okej. Campo Verde. Dobra, no zobaczmy, co tam ludzie tworzą za poziomy. To jakiś, nie wiem, taki... Nie mogę więcej używać roślin. Dobrze. Skoro tak, no to cóż no. Nie mogę, to nie mogę, no co ja się będę. Mamy same piszutery i słoneczniki. Coś czuję, że to może być przepis na katastrofę, jeśli te zombiaki będą bardzo szybko wychodzić z grobu. No, drugi piszuter będzie już na pewno potrzebny. Bo ten jeden może w pewnym momencie, słuchajcie, po prostu nie wyrobić. W ogóle to nagrywałem wcześniej, przed tym nagraniem nagrywałem odcinek z Replanted i stało się nieszczęście. Dźwięk się nie nagrał. Więc cały odcinek poszedł do kosza i po prostu będzie mały skip w trzecim odcinku, bo nie zobaczycie ani finału dnia, ani pierwszych 2 poziomów nocy niestety. Ubolewam z tego powodu. No ale trudno, przeżyjemy jakoś. No. Piszutery. Dlatego nie można używać. Nie, to jest dalej. Jak kiedyś. To tak i teraz to jest tylko ozdoba, a nie żaden przedmiot do użycia. No szkoda. No cóż. Dobra, zaraz odrodzimy piszutera. Tylko niech on się... O właśnie.
No i przeszliśmy ten jakże dziwny poziom. You win! No kto by się spodziewał. Dobra, słuchajcie, to chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Przeszliśmy sobie jakieś tam poziomy w road tripie, którego dawno nie było. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Możecie napisać komentarz. A ja zapraszam was do oglądania innych materiałów na kanale i do następnego. Cześć!